No, it's not okay. Mama zapytała, czy pojechałabym z nią i pamiętam, jak powiedziałam jej, że jeżeli z nią wyjadę, to ja już tam zostanę, bo ja po prostu kocham ten kraj i ja się tam czuję dobrze, więc jeżeli wyjadę, to już nie wrócę. Mam na imię Angelika, mam 33 lata. Urodziłam się w Polsce w wieku 23 lat. Wyjechałam do Wielkiej Brytanii. My name is Vasilios Nasis. I am 29 years old and I'm coming from Greece. I came here in Poland like 5, 6, 7 years ago. Came because of my fiance and now I'm working here. Nazywam się Aleksandra Knapik-Gauza, mam prawie 40 lat, jestem narodowości polskiej. Przed emigracją do Szwecji mieszkam w Polsce. My name is Benjamin Ignatowicz. I am Polish. I have a Polish passport. I come from England. I grew up in England and I've moved recently to Poland. And adapting to Poland was difficult, especially with the language barrier. Job-wise, it was okay, because the jobs I had didn't require me to communicate too much with people. Yeah, I never figured I would stay in Poland and I could adapt to the society. I always thought I would find it too difficult to stay and to adapt. But I met my girlfriend in 2020 and ever since I think I'm adapting to Poland more and more every year. My Polish is getting better. I still miss out on my Polish grammatically still isn't the best, but I'm getting there. They say my accent is very clear, it's very clear. You cannot really sense me being a foreigner, or as I feel like a foreigner. So that's good. Whereas I always thought my Polish was like they will know I'm a foreigner. So yeah. I wiesz, ta decyzja o tym, żeby pojechać do Szwecji, jakby to było coś, co my bardzo chciałyśmy, ale z drugiej strony było to bardzo trudne dla mnie. Wiesz, ja wtedy pomyślałam po prostu, że zaciskam zęby i powiedziałam tak, Kaśka, jedziemy. Znaczy jedziemy, po prostu zamykamy tu wszystko, najważniejszy jest Staś, najważniejsza jest nasza rodzina, znaczy po prostu najważniejsza jest przyszłość Stasia. Te matki się mnie pytały w ogóle jakim sposobem, znaczy jak ja w ogóle mogę pracować, wiesz, nie wiem, na 100% etatu, no ale wiesz, jakby nie przekładał się ja nie dostałam dodatkowych dni, nie wiem, tego rodzicielskiego, przeprowadzając się do Szwecji. No i pracowałam na 100%, no bo że byłam imigrantką, no kurde, no muszę znaleźć pracę i utrzymać pracę, tak, więc nie mogę pójść od razu powiedzieć, bo ja mam dziecko 80% chcę. So I think I can adapt to different places. It isn't a problem for me to change my way of life if I think it's right for me.
wiesz, no najcięższym wydarzeniem było zwolnienie z pracy, ale w którymś momencie jakby było, że wiesz, że właściwie, nie wiem, że właściwie ja wszystko robię źle, nie? Że właściwie cała moja praca to są jakieś błędy i że co ona za zadanie mi zleci, to jest wszystko źle i to było takie, wiesz, bardzo niefajne. Ja miałam bardzo duże wsparcie moich koleżanek, które no właściwie były też, no wiedziały na przykład jak ja pracuję. Ja z jedną z nich rozmawiałam właśnie, wiesz, i ona też mnie jakoś tam wspierała. No i wiesz co, właściwie jest tak, że my większość, myślę, naszej grupy takiej przyjacielskiej to są imigranci, nie? To są inni emigranci i tak, bo tutaj my jesteśmy, nie, no inne osoby, które wyemigrowały do Szwecji. One experience, okay, I cannot say exactly experience, but let's say I visited, let's say, some mountains in Poland, which I really much enjoyed, and the food of Poland, that I love it really, and also I had a lot of confrontation with people, like Polish people, because till now I haven't seen anything like hostile, you know. Or everyone that I met, they are very friendly, very helpful, and this really means a lot for someone that comes from abroad to Poland. It helps a lot. I po prostu zaczęłyśmy patrzeć na świecie, który kraj ma zasoby wody, który jest temperatura jeszcze lepsza, jakie są prognozy właśnie dotyczące zmian klimatu, temperatury, zasobów wody, polityki klimatycznej, czystości powietrza. Wyszła nam właściwie Kanada, Nowa Zelandia i Skandynawia. Kasia wcześniej pracowała w Szwecji, już mówiła trochę po szwedzku, znała system. Więc no, zdecydowałyśmy, że to będzie Szwecja, że będzie nam najłatwiej wyjechać do Szwecji. One, it's let's say, the opportunity to grow here. Like all the opportunities that I have for work, for my future and everything. It's giving me a lot. So I respect that, and this is a good key event, let's say, for me. Były takie 4 wydarzenia w moim życiu, gdzie no, wiedziałam, że to jest moje miejsce. Jednym z nich było poznanie mojego męża, drugim z nich było adopcja 2 cudownych dzieci, co tak naprawdę, dziwnie to zabrzmi, ale nie sprawiło większego problemu, cały proces. Kolejnym wydarzeniem było kupno domu, co tak naprawdę dla osoby przed 30 rokiem życia jest prawie niemożliwe, a tam poszło bardzo szybko, bardzo łatwo. No i oczywiście zdanie studiów prawniczych i podjęcie pracy. Poland is different compared to England. It's much, I could say it's much harder. But then again, the education is much higher. The level of education in Poland is higher. So there are pluses and minuses. Yeah. Co mi się bardzo podoba, tam każdy żyje swoim życiem. Tam nie ma problemu, że na przykład pani po 60 ma fioletowe, różowe, zielone włosy. Tam każdy po prostu żyje swoim życiem, akceptuje ludzi takimi, jacy są, nie ma wytykania palcami i tak naprawdę z jednej strony ludzie żyją swoim życiem, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to nie jest zostawiony sam sobie i jest po prostu gdzieś tam ta pomoc dana. A jeżeli chodzi o sytuację w moim życiu, gdzie poczułam się bardzo miło, gdzie na przykład w pracy się trochę stresowałam, że jednak mój angielski nie będzie na tyle dobry, żebym mogła pracować w firmie prawniczej i usłyszałam od swojego szefa, że co jest oczywiście nieprawdą, ale że jestem mądrzejsza niż większość ludzi pracujących tam, ponieważ używam co najmniej 2 języków, a oni znają tylko 1. Więc też było fajne, że tak naprawdę ktoś
wyższej rangi, czyli ktoś, kto jest nade mną, potrafi docenić i powiedzieć takie słowa, bo takie słowa są motywujące. English and Polish societies are two very different societies, cultural way and the way they operate and the way they are with people also. Wyobraź sobie ludzi pracujących do 17, bo praca jest od 8 do 17 i masz godzinę przerwy na lunch. I dla Szwedów to jest święta godzina, oni, nie wiem, zjedzą 20 minut, a 40 będą pić kawę, gadać, wiesz, nie? Ciężko jest jakby to, wiesz, coś przeskoczyć. Ja raz próbowałam, wiesz, 15 minut lunch i wróciłam do pracy, bo chciałam wyjść wcześniej, ale wiesz, jakby oni tego nie kumają, nie? 8-17 jest 9 godzin w robocie. Znaczy ja mam też, wiesz co, bardzo duży kontakt ciągle z ludźmi z Polski, no przez internet, więc te wszystkie, wiesz, messengery, Whatsappy, także ja się może tak, znaczy wiesz, ja czuję ciągle, nie, że moje życie po prostu gdzieś tam zostało w Polsce i że ta siatka przyjaciół, znajomych, z którymi ja po prostu, no mam ten, wiesz, no praktycznie codzienny kontakt, nie, z pewną grupą ludzi, no to, że to jest w Polsce. Ta sytuacja była zabawna, bo ja tam wylądowałam i zaczęli do mnie mówić ludzie, a ja się czułam, jakbym była po prostu u siebie w domu. Today I feel more attached to Poland. I used to feel I would never feel attached to Poland apart from family. Like I was very close with my grandmother. I was close with my cousins. Because pretty much everyone lives in Poland, all my family, apart from my closest siblings or my parents, they live in England. Everybody else lives in Poland. So the only attachment I had was family, to visit them and spend some time with them. I like Poland. I'm planning to stay here, but I just chase opportunities. If something pop up, I don't know, somewhere else, I will grab it. I'm not gonna leave it. In Greece, I have an attachment, of course, a big one, but not for me. It's my family. I cannot throw a black stone behind me and leave because it's my family, you know. So this is the most strong attachment that I have right now for Greece. But in generally, everywhere that is a good opportunity, I will be always open. Yeah. That I'm walking a good road right now. I'm happy with it. I'm moving forward. I'm getting married now in 2 months. So yes, everything till now it's going good for me. Krótkosiężne plany. Planuję wymienić dom na większy niż mamy, ponieważ jest nas teraz 4 od niedawna i potrzebujemy po prostu większego domu. Planuję skończyć wszystkie egzaminy, żeby już być adwokatem Sądu Najwyższego, a nie na tym niższym szczeblu, więc to są takie krótkosiężne plany. No nie zamierzamy tu wracać, więc jakby nie wiem, jak się ułożą plany moich dzieci. Może się zakochają w Polsce, w Polaku, w Polsce, może będą chcieli tu wrócić, może będą chcieli tu studiować. Jak najbardziej nigdy nie będę im mówiła, że nie, że to jest zły kraj, nie powinny, bo to są ich wybory, jakiekolwiek one będą, będę stała za nimi. Aczkolwiek no, my nie zamierzamy tu wracać, ale nie wyobrażam sobie, żeby moje dzieci nie mówiły po polsku, żeby nie mogły się porozumieć z rodziną naszą, która no, nie mówi po angielsku, tak? Po prostu czeka nas ogromna ilość ludzi, która po prostu ucieknie, no, która będzie uchodźcami klimatycznymi. Came 2020 and I met my girlfriend. We are together now 3 years and I'm planning my life in Poland now. Nie, generalnie to tak, trzeba ludziom powiedzieć, żeby się tego nie bali, bo czasami boją się taki krok zrobić. I ja nie mówię, że kraj, w którym mieszkają aktualnie jest zły, ale nie bójcie się nowego, bo nowe wcale nie oznacza złe. And what if is not a good thing to think about your life. So it's good to take a risk, not only about coming to Poland, about going anywhere. If you feel like doing it, just do it. Don't overthink about it. Take the risk and life goes on.
you are still young or old, it doesn't matter. There will always be options, possibilities. The thing is just to search for them. So even if you are from Greece or from Poland and you want to go to Poland or to Greece or whatever, just do it. This is what I have to share with others, my opinion.